Gdy testowałam wersję benzynową Exceeda, wspomniałam, że pojawi się też hybryda typu plug-in. No to jest. Co trzeba o niej wiedzieć? Zapraszam. Zacznijmy od wnętrza. Mamy tu wirtualne zagary, nie są obowiązkowe, to część pakietu Business Line. Nie są idealne. Dużo się na nich dzieje, ale trudno zauważyć, kiedy jedzie się w trybie elektrycznym. Chyba, żeby kierować się słuchem. Włączony silnik benzynowy wyje, potem pięczą. Nie ma też wskaźnika, po której stronie mam gniazdo do ładowania, a to się przydaje. Dane dotyczące akumulatora można wywołać na ekranie centralnym. Jest ich sporo, ale są umiarkowanie czytelne. Jest natomiast nowość Kii, czyli UVO Connect. Czy raczej jest jak poszukasz, bo UVO to zarówno oprogramowanie w samochodzie, jak i aplikacja w telefonie. W polskim Play Store pod koniec maja 2020 roku jeszcze jej nie było, więc trzeba poszukać w internecie. Ale w aplikacji jest polski regulamin do zaakceptowania, więc nie wykluczam, że do chwili publikacji tego testu apka może się pojawić. Żeby zacząć używać UVO, trzeba podać VIN samochodu, następnie wpisać w telefonie kod wygenerowany przez samochód albo poprosić właściciela samochodu o przydzielenie dostępu. Co daje UVO? Można ustawić czas ładowania, na przykład tylko w niższej taryfie na prąd. Można zaplanować trasę w telefonie i wysłać ją do samochodu. Można sprawdzić ostatnie trasy samochodu. Niestety nie widać ich na mapie, wiadomo tylko jaki był czas przejazdu, pokonana odległość i maksymalna prędkość. Można też samochód otworzyć i zamknąć, ale z jakiegoś powodu nadal nie można uruchomić klimatyzacji, kiedy samochód się ładuje. Ta opcja jest widoczna w aplikacji, ale nie jest aktywna. Może pojawi się w jakiejś aktualizacji. O ile nie ma różnic na kanapie, o tyle bagażnik z uwagi na akumulator trakcyjny jest znacząco mniejszy. Zamiast 426 mamy raptem 291 litrów. Co więcej, nie ma dobrego miejsca na kabel do ładowania. Tu jest malutki schowek, ale trzeba byłoby ten kabel bardzo ładnie złożyć, żeby się zmieścił, a to się nie wydarzy. Napęd hybrydowy wymusił też zmniejszenie zbiornika paliwa, ale to powiedzmy nie jest takim problemem, bo samochód jest wyjątkowo oszczędny, o czym za chwilę. Natomiast dodatkowe 200-300 kg, w zależności od tego, do której wersji Exceeda z konwencjonalnym napędem porównać, to już duża zmiana. Na co dzień to tak, jakby w samochodzie zawsze jechało z Tobą troje pasażerów. Dynamika jazdy jest zupełnie inna. Hybrydowy Exceed ma na papierze podobne osiągi: przyspieszenie, elastyczność 80-120 czy moment obrotowy, co Exceed z litrowym silnikiem benzynowym. Jest, co tu dużo mówić, wolny, przechyla się na zakrętach, to też wynik większej masy, a zawieszenie, chociaż ciche, przenosi wibracje. Wibracje czuję też pod nogą, przekazuje mi je pedał gazu i jest to wyjątkowo nieprzyjemne. W zakładce społeczność na YouTubie spytałam Was, co Wy chcecie wiedzieć o hybrydowym Exceedzie. Oto pytania i moje odpowiedzi. Ile czasu potrzeba, żeby naładować w pełni rozładowane akumulatory i jaki jest zasięg w trybie elektrycznym? Pojemność akumulatora to 8,9 kWh. Maksymalna moc ładowania wynosi 3,3 kWh. Czas ładowania akumulatora z gniazdka domowego wynosi około 5 godzin.
Zasięg w trybie elektrycznym wynosi do 59 km. Bo to zależy od pogody, stylu jazdy, warunków na drodze. W dzień taki jak dziś, kiedy nie jest ani gorąco, ani zimno, warunki są ok i pewnie dałoby radę zbliżyć się do tej liczby, ale gdyby na przykład było 30 stopni albo minus 15, samochód przejedzie na prądzie mniej. Jakie jest realne spalanie tej jednostki, zarówno z naładowanymi bateriami, jak i przy rozładowanych akumulatorach? Najlepiej, gdyby zostało to wyjaśnione łopatologicznie, abym dobrze zrozumiał, bez ściemy. Z naładowanymi bateriami samochód przełącza się samoczynnie między trybem elektrycznym a hybrydowym, chyba że wymusisz któryś z nich. Według producenta w cyklu mieszanym zużycie paliwa wynosi jakieś 1,5 litra na 100 km. Potem, kiedy akumulator się wyczerpie, zużycie paliwa stopniowo rośnie. Dlatego jest akumulator trakcyjny, który warto ładować przy każdej okazji. W teście samochód przejechał ponad 300 km, z czego pewnie ze 200 z wyczerpanymi akumulatorami i wyszło 3,5 litra na setkę. I to jest duża zaleta hybrydowego Exceeda. Jest oszczędny i nie trzeba się nad tym zastanawiać. Rozwinę tę myśl. Opowiadałam o samochodach hybrydowych zarówno w kontekście recenzji poszczególnych modeli, jak i w osobnych materiałach, na przykład o tym, co trzeba wiedzieć o autach hybrydowych. Dla specjalistów, dla dziennikarzy, dla fanów motoryzacji, tu pozdrawiam mojego wuja, który recytuje z pamięci dane, których ja nawet w przybliżeniu nie znam, to wszystko jest łatwe. Ale to całe nazewnictwo, hybryda, akumulator, kilowatogodziny, wallbox, rekuperacja, żeglowanie, to może odstraszać. Klasyczna hybryda to specjalność marki Toyota. Silnik spalinowy i motor elektryczny działają razem w celu zoptymalizowania wykorzystania energii i zminimalizowania zużycia paliwa. W zależności od sytuacji samochód może poruszać się na prąd, na benzynę lub z wykorzystaniem obu napędów. Hybrydy typu plug-in to rozwinięcie napędu hybrydowego poprzez dodanie większego akumulatora trakcyjnego, co umożliwia poruszanie się nawet do kilkudziesięciu kilometrów, korzystając tylko z energii elektrycznej. Tak jak teraz. Potem można naładować akumulator z gniazdka albo nadwyżką energii z silnika spalinowego. Hybrydowa Kia Exceed jest pod tym względem bezobsługowa. Wstajesz rano, wyciągasz wtyczkę z gniazda, jedziesz dokąd tam potrzebujesz. Jak się prąd skończy, jedziesz na benzynie, wracasz, wpinasz wtyczkę z powrotem. Nie trzeba tego rozumieć, żeby z tego korzystać, tak samo jak nie trzeba rozumieć, w jaki sposób telefon komunikuje się ze stacją przekaźnikową, żeby zadzwonić czy wysłać SMS-a. Czy możesz, testując Exceeda, zrobić odniesienia do Priusa plug-in, tak żeby można było porównać? Spróbujmy. Prius jest droższy, zaczyna się od 160 tysięcy złotych, a hybrydowy Exceed od 130 tysięcy. Ma mniejszą moc, 122 konie mechaniczne wobec 141 koni w Exceedzie. Prius jest pewnie bardziej ekonomiczny, ale też wygląda bardziej kontrowersyjnie. Jeśli wahasz się, który z tych samochodów wybrać i argument cenowy nie jest jedynym, który bierzesz pod uwagę, to mogę tylko polecić, żebyś sprawdził, jak Ci się w każdym z samochodów siedzi, jak Ci się podoba wnętrze, ogólna obsługa, gdzie masz najbliższe ASO, bo na końcu to Tobie ma pasować ten samochód, który by to nie był. Rozumiem, po co są hybrydy typu plug-in i nie mam wobec nich oczekiwań, jak chodzi o dynamikę. Gdybym nie jeździła Exceedem z konwencjonalnym napędem, to pewnie moje rozczarowanie wersją hybrydową byłoby mniejsze. Doceniam jednak łatwość obsługi i niskie wyniki spalania. Jeśli tego szukasz, hybrydowy Exceed to auto, które warto rozważyć. A Ty? Czy Twoim następnym samochodem mogłaby być hybryda typu plug-in? Jaka? Napisz mi o tym w komentarzu. Oceniaj, komentuj i dziel się moimi wideo. Kolejny materiał w najbliższy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!